Cześć, cześć. Dobra, widać, że jest jakieś branie, ale trochę mi się to nie podoba. Znaczy, podoba mi się to, że wzięła mi ryba. To jest dobre, ale nie podoba mi się to, że to wzięło dopiero po tym, jak przerzuciłem. Te zestawy leżały dobre. Myślę, że dobre 5 minut. Bo byłem gdzieś w okolicach 6, 7, po 7. Dobra, to z 5 minut. Z 5 minut faktycznie te zestawy leżały i się nic nie działo. I w międzyczasie zrobiłem sobie zanętę, za chwilę wam ją pokażę, ale to też w montażu wrzucę. O, jest ta ryba, którym chciałbym tu łowić na surze. Zaczyna się ładnie, nie? Jak zacząć od 14-kilogramowego sazanika, to już tak miło. Teraz pytanie, czy będzie tego więcej. Dobra. To jest spot, na którym już łowiłem trofeum. Tylko też to było na PVA, chociaż można to połowić było na rusówkę też. Nie. To akurat nie był duży problem, ale dobra. Tu mam tak. Aha, tu jest ten zestaw z kryjem słodkowodnym 14 tutaj łososia, pigantnym łososiem w dipie. I tu mam zanętę taką rzepak, łosoś 6, 3 i czerwony kryl 4, 8 i w atraktorze łosoś. Taka propozycja. Tu mam mieszankę tylko łososia, a tu mam kryl łosoś większy i większy haczek. Chyba słyszałem branie 18-20 z hakiem 4.0. Branie było, wydaje mi się, że tu. I tu też są te mniejsze kulki. I co, mapy wam jeszcze nie pokazałem. Na mapie to jest to miejsce 7.3, 7.2, 12. Tu raz do roku na właśnie rusówkę wyciągałem zawsze trofkę czeczugi. Na pewno mam na kanale 2 czeczugi z tego miejsca. Także to jest takie miejsce. No właśnie. Nie wiem jak na te przynęty, ale no łowiąc na rusówkę, tu dużo ryb można połowić. Ciekawych. Z tym, że gorzej, że wychodzą tutaj też sumy. I można różnie trafić, ale dobra, co? Postoimy, zobaczymy. Biorą. Szkoda, że przez ten czas, który miałem, bardziej nie miałem zanęty, było pusto, nie? I teraz trudno powiedzieć. Zanęta na pewno pomaga. Na metodę, jak ktoś by łowił, to może połowiłby bez. Raczej tu na rzece bez PV się nie obejdzie. No tak, tutaj spodem trochę dziwne nędzicie. Nie wiem, jakby tu z procy porzucał kulkami, to na pewno by opadło na dno. No tak mało precyzyjne to łowienie. No, no dobra, to ja postoję, pokażę wam, o ile coś się ciekawego pojawi, bo już też z tymi mówiłem brzanami stałem na 2 spotach. Ponad pół godziny miałem tylko jedną brzanę. Muszę jeszcze iść zobaczyć na inne miejsce na Achtubie za brzanami. Może coś nagram, ale nie obiecuję, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak nie, to później short z tego powstanie. I to wygląda na podwójne branie teraz. Bo tak, coś tu słyszałem, że stuka. Przestało stukać, ale tu patrzę, że zaczyna coś tu mrugać. Także jest. No i to jest to, co też wielokrotnie powtarzałem. O, patrzcie, tu pysia. Miałem tu upygi nagrać. Tu upygi nieraz tu były. Nieraz właśnie były przy okazji łowienia sazonów. Faktycznie, ale nigdy się na nie w tym miejscu nie ustawiałem, żeby tak bezpośrednio się pod nie ustawiać. A tutaj co mamy? O, następna tołpyga. No to też byłoby ciekawe, jakby to były te 2 gatunki. Tołpygi w dzień, a sazony to raczej wiecie, że w nocy biorą te lepsze sztuki, nie? Wielkościowo. No, a jak taki spot byłby na 2 gatunki, no to też bym nie narzekał. No tu wam chwilę temu nie pokazałem, ale miałem taką tołpygę 4-kilogramową, a tą odpaliłem nagrywanie, bo myślę, że jest z 5 kg? No, 4,5 tylko. No ale to znowu kolejne 2 sztuki tołpygi. No, to zaczyna się robić ciekawie, tak, bo faktycznie jak ona się potwierdzi, że w dzień biorą tołpygi, a w nocy będą brały sazony, to będzie fajny spot. No to na pewno będę musiał posiedzieć tak gdzieś do
do północy. Że tak od tej 21 zaczęły 20, 21 brać sazony, to będziemy już mieli pewność, że jest sazon, a tą pygę nam się pewnie do tego czasu też potwierdzi w większej ilości. Słuchajcie, coś się wydarzyło w końcu tutaj na tym zestawie, ale to chyba nie będzie za duże. To nie będzie za duże. No a tam w międzyczasie, o właśnie a propos tołpyg, chyba największa tołpyga jaka do tej pory wyskoczyła, to miało 7 kg. Tutaj ten zestaw tyle czasu leżał, myślałem, że to coś będzie, że to coś puka fajnego, a tu takie coś. Tam chwilę temu była taka 4, 3, taki mały sezon, także się sezon też potwierdza. No i tu jest ta 7. Pewnie będzie coś też takiego około 4 kg. Także tłupyki biorą dość aktywnie. O. Taka tłupyga sezonowa. Ale dobrze, dobrze. Taki sezonik też miło witam. Takiego sezonu. Także całkiem fajny spocik wygląda na to, że to jest. Tu się jeszcze zastanawiam, czy nie zmniejszę haczyków, zostawię może takie duże przynęty, ale zmniejszę chyba haczek, bo no za długo się nic nie dzieje, ja się nudzę. Chociaż na tym lewym, prawym, na środkowym i lewym zestawie jest akcja cały czas, nie? Dobra, może poczekam, może coś dostanę dużego. Dawno nic nie było takiego. No, zobaczymy, co to teraz do nas płynie. A liczę w końcu na jakąś rybę większą niż 10 kg. Obciążenie teoretycznie jest jakieś takie większe, ale dobra, jest jakaś taka w miarę fajna tołpyga, ale co 8? 9, dobra. Pomiędzy 8 a 10 trafiłem, tak? Widząc ją już tak można byłoby trochę ocenić, ale no jednak może dam szansę temu zestawowi, skoro dało drugą rybę, w sumie największą chyba na tej sesji na tą chwilę. Ja nie, dobra. Zapomniałem o tym pierwszym sezonie ładnym. No dobra, to ja czekam na rybki. Może coś wyskoczy tutaj. Tutaj te zestawy są cały czas aktywne. Tu się cały czas coś tam dzieje. No teraz najmniejsza ryba tej sesji na pewno będzie. To jest jakiś sezonik. A na środku to jest znowu coś bije. Także rybki biorą. To już można ocenić. Nawet bym nie musiał pełnej godziny siedzieć, bo mam sadzona nawet wcześniej niż w nocy. Tej tu drugiej to jest już masa. Tempo całkiem fajne jak na te dwa gatunki ryby. No nic, poczekam, może coś się większego zdarzy. Jakieś takie fajne dwie rybki powyżej 20. To byłoby całkiem miło. No, to może będzie coś ciekawego. Zobaczymy, co to jest. O, i tam na prawym zestawie jest już ryba chyba na zestawie. Tak przynajmniej wygląda. To będzie zapewne największa tołpyga tej sesji. Dobra, jest. 12 kg. Całkiem ładna sztuka. Ale tam wydaje mi się, że coś jest. O, tu też się zanęta skończyła. Tu na lewym zestawie jakiś czas się temu zanęta skończyła. Już nie zakładałem. Mówię, a zobaczymy testowo. Spróbujemy coś złowić. Złowiłem jednego takiego małego sazanika i ten teraz jest całkiem ładny. 4 kg. Także w nocy, bez zanęty, wydaje mi się, że jest jakiś potencjał. Chociaż z drugiej strony mi się wydaje, że bez zanęty też, jak prędzej nęciłem, ten spot jest zanęcony. Dobra, a tutaj co to będzie? Co to będzie? Biorą na tym zestawie. Chyba nie ma sensu. Można mieć duży haczyk i czekać na duże ryby. Jak coś ma ugryźć, to ugryzie. Byle to przeczekać, nie? Chociaż z drugiej strony, to wiele razy powtarzałem, lepiej dać jakieś mniejsze kulki i zobaczcie, ryby biorą jedna za drugą, nawet teraz zanęty tu nie ma i też biorą. Lepiej masę łowić takich niż czekać na wielką rybę. Jak wielką ma rybę dać, to da, a tak ten zestaw leży i się nic tam nie dzieje. Nie? Też chyba będę kończył to nagrywanie, bo jestem 37-40 minut około. Mam 34 ryby. 34 całkiem fajne ryby. Tu chyba coś jest. Także to potwierdza nam to, że te ryby tu są, tak? No to jest najważniejsze w tego typu filmach.
Już nie lecę za tym, żeby nie wiadomo ile nałowić. Chociaż no lubię pokazać tak, że w godzinę da się złowić tam na przykład, nie wiem, 60 ryb w 60 minut. I jakiś fajny wynik pokazać, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby ryby brały. A teraz taką w te 2 minuty ładną serię machnąłem, całkiem ładnej wielkościowo ryb. No, wszystkie nawet całkiem ładne. Dobra, ewentualnie ja sobie jeszcze chwilę poczekam, zobaczę, czy coś ugryzie. Jak nie, to zobaczymy się pewnie przy kawiarni, chyba że mi tu wpadnie jakieś duża sztuka jakaś wpadnie. Dobra, czas to sprzedać. Teraz słuchajcie, w kawiarni nic nie ma. Szkoda, a tu jesteśmy. No, jakbym poszedł w tamtym momencie, to 40 minut byłoby około, tak? I 35 rybek. Całkiem ładny zarobek na surze, 386 srebra. Tylko niestety, no, większość to PV-a, chociaż ta końcówka. Może dałoby się coś tu wymyślić, żeby łowić bez PV-a. Jeszcze z takich ciekawostek, to spora część tych sazanów to była na tym lewym zestawie, czyli z tym łososiem atlantyckim oto jest ten zestaw jako pelet, łosoś, nie krel łosoś, tylko łosoś. I tutaj ten zestaw dawał przewagę sazanów, ten z krylem dawał dużo tołpyk i tak sobie teraz przypominam, że coś podobnego działo się chyba na Buffalo, tak? Na Buffalo na Chtubie. Dużo osób mieszało jakąś inną przynętę z właśnie krylem, gdzie na tamtą przynętę właśnie mi dawał przewagę Buffalo, a jak zacząłem mieszać to z krylem, to mi podjeżdżały pod spod Buffalo. One jakoś krylolubne są. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Ja kończę. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapeczki w górę i powodzenia na rybkach.